Dzień dobry i witam w moim pierwszym odcinku serii Zagrajmy w SnowRunner. Jest to jedna z moich ulubionych gier, w której spędzam dużo czasu i postanowiłem spróbować moich sił i nagrać ją jako klasyczny gameplay. Będę kolejno wykonywał zadania i mam nadzieję, że będziemy się przy tym dobrze bawić. Nie ma więc na co czekać, zaczynajmy! Potężne ciężarówki, bezdroża, sporo błota, z którym będziemy się męczyć i bardzo dużo zadań do wykonania. To jest właśnie SnowRunner, w skrócie. Gra ta jest już kilka lat na rynku, ale nie ma sobie równych i dla niektórych jest po prostu nieśmiertelna. Zawsze można w nią zagrać i zawsze człowiek ma coś do zrobienia. Dzisiaj zaczniemy od odbudowania słupa elektrycznego, który się tutaj w pobliżu przewrócił i który blokuje nam główny przejazd. Do dyspozycji wybrałem sobie dzisiaj ciężarówkę International Paystar 5070. No to co? Odpalamy silnik i zaczynamy naszą przygodę. Zwolnij ręczny, zapalmy światła. Czekajcie, jeszcze sobie tutaj włączymy napęd na 4 koła. I co? I w zasadzie możemy jechać już w stronę przewróconego słupa, który po prostu jest jednym z pierwszych zadań na tej mapie. Jak widzicie, znajdujemy się w Michigan. Odkrywanie mapy, bynajmniej teraz, pierwszy odcinek chciałem koniecznie zacząć już od jakiegoś zadania, dlatego całą mapę odkryłem sobie praktycznie offline, bez nagrywania, ale w przyszłości będę również nagrywał odcinki, w których będziemy tutaj jeździć skautem i te wszystkie wieże widokowe będziemy sobie po prostu odkrywać. Nasze pierwsze zadanie jest tutaj, przewrócony słup. Tu, w tym miejscu po prostu do tego słupa musimy dojechać i zobaczyć, co nam każą przygotować. Ale zanim jeszcze zacznę jazdę, zanim jeszcze zacznę tutaj naszą przygodę, znajdujemy się przy naszym garażu. Ci, co już grali w SnowRunnera, wiedzą o tym. Ci, co dopiero zaczynają albo chcą zacząć w SnowRunnera swoją przygodę, tutaj przed garażem macie od razu jedną z ciężarówek, którą możecie sprzedać albo możecie ją po prostu wykorzystywać do rozgrywki. Zdobądź modyfikację. Tu jest jeszcze modyfikacja. O, widzicie, napęd na 4 koła dla ciężarówki Freestar F2070A. Dobra, weźmy to i zmieńmy pojazd na tą ciężarówkę. Jest to jedna z gorszych ciężarówek moim zdaniem. Jak tutaj można zobaczyć, nie, ta w sumie jest jeszcze ok, ciężkie zastosowanie. Najważniejsze jest to, co tutaj pisze. Jeżeli jest ciężkie zastosowanie, to można się nią pobawić. Jeżeli to jest ciężarówka na autostrady, polecam to po prostu sprzedać i kupić sobie ciężarówkę terenową, właśnie jaka jest Paystar 5070. Jest to pierwsza ciężarówka terenowa, którą tutaj można wykorzystywać. Bardzo ważne, jaką ciężarówkę wybierzecie. Jeżeli będziecie mieli ciężarówkę, która nie posiada napędu na 4 koła i nie posiada opon błotnych, będzie wam na początku bardzo ciężko z jakąkolwiek misją. Ale gadu, przejedźmy już w stronę naszego zadania. Normalnie powiem wam szczerze, że aż cieszę się, że znowu mogę jeździć w Michigan. Ostatnio
wykonywałem misję na swoim prywatnym zapisie w Ontario. Wszystkie praktycznie misje kampanii wykonywałem tam. I muszę przyznać, że fajnie jest zacząć od nowa, ponieważ ta gra naprawdę jest swego rodzaju wyzwaniem. Nawet jeżeli to jest gra, że tak powiem, może nie tyle co dla początkujących, ale jest to pierwsza mapa, która jest dodana do bazowej wersji gry. Czyli praktycznie zawsze zaczynamy od Michigan. To wam powiem szczerze, że mapa sama w sobie ma bardzo dużo wyzwań, ma bardzo dużo takich miejsc, w których pojawiają się swego rodzaju problemy z podjazdami, ma bardzo głębokie błoto w miejscami, także jest tutaj co robić, można się tutaj bardzo dobrze nauczyć gry właśnie w SnowRunnera, tak żeby sobie już później radzić w innych rejonach gry, że tak powiem, na innych mapach. Wiecie co? Pograjmy trochę z wyłączonym UI, tutaj wyłączymy wszystkiego rodzaju znaczniki i tak mogę z nich tutaj korzystać, jeżeli będę po prostu coś zmieniał, to i tak będziecie to widzieć. A uważam, tak gra jest po prostu ładniejsza do pokazania i pokazuje ciężarówki i praktycznie to, co się dookoła dzieje. Chyba że będziecie chcieli inaczej, napiszcie w komentarzach. Ja jestem naprawdę bardzo fleksyjny i jestem w stanie dopasować moje filmiki do waszych potrzeb, a niekoniecznie do moich. Z tego co kojarzę, tutaj w prawo i tu zaraz będzie słup, który mamy do odbudowania. A już go widać w oddali. Zaraz zobaczymy, co tu potrzebne jest i jak dojechać do magazynu, w którym będziemy musieli pewne rzeczy odebrać. To będzie na pewno zabawne. Także zobaczymy, jak to pójdzie. Okej. Przewrócony słup. Tu nic nie da się zrobić. Linie energetyczne są zerwane, a miasto wykręca się sianem. Na co czekasz? Zajmij się tym. No okej, nie musisz na mnie krzyczeć. Już się tym zajmujemy. Coś muszę tutaj jeszcze zobaczyć. Przewrócony słup, śledzenie start. Mamy do odebrania metalową belkę i 2 razy pustaki. Widzę, że tutaj coś jest na przyczepie. Tu jest coś na przyczepie. Metalowa belka jest tutaj. I pustaki są w magazynie. Jeszcze rzucę okiem, co w tym magazynie jest. Ja już muszę sobie tutaj po prostu troszeczkę przypomnieć, co można tutaj odebrać. Metalowe belki, pustaki też tutaj są, serwisowe, części zamienne i cegły. Okej, to w sumie mogę zabrać się tutaj za tą przyczepę płaską i te metalowe belki tutaj przywieźć. I potem będę mógł sprzedać przyczepę, ponieważ będzie pusta. Tak zrobimy. Wrócimy się do magazynu, do naszego garażu. W sumie po metalowe belki mógłbym jechać od razu do magazynu i z magazynu je brać, ale wykorzystajmy najpierw to, co tutaj dookoła stoi, ze względu na to, że droga do magazynu na samym początku może być bardzo skomplikowana i niekoniecznie łatwa w pokonaniu. Z tego co nawet kojarzę, to teraz tak mi się właśnie przypomniało, jak zaczynałem ja swoją przygodę w SnowRunnera, to ta gra nie dość, że była dla mnie naprawdę bardzo fascynująca ze względu na swoją budowę i jak tutaj zadania się wykonuje i jak tutaj w ogóle jest cała gra zbudowana, te duże ciężarówki, błoto i tak dalej. Ta gra jest do dzisiaj jest naprawdę niesamowicie fascynująca dla mnie,
ale były momenty, gdzie tą grę po prostu do tego stopnia nienawidziłem, że jak się tylko zakopałem w błocie i nie mogłem już z niego wyjechać, to był od razu Alt F4 i gra leciała na kilka dni w odstawkę. Dlatego to jest taka typowa gra miłość i nienawiść. O, minąłem. Chciałem właśnie zobaczyć, co tutaj potrzebowałem do tej ciężarówki. Przyczepa płaska i tu są 4 razy pustaki. Okej, zobaczę, czy dam radę wyciągnąć te pustaki stamtąd. 4 razy pustaki to po prostu zaoszczędziłbym sobie drogę do magazynu, która w tym momencie jest naprawdę bardzo trudna, bo musiałbym jechać przez teren błotnisty, albo musiałbym jechać przez farmę, albo tam od garażu skręcić w prawo i tam też nie jest zbyt łatwo do przejechania. Oczywiście można przejechać, ale z bardzo dużymi problemami. Co na początku, gdy mamy ciężarówki te naprawdę standardowe i te, które gra nam praktycznie proponuje do pierwszych rozgrywek, te ciężarówki są moim zdaniem naprawdę złe i beznadziejne. I jeżeli nie dobierzemy odpowiednich kół, jeżeli naprawdę nie będziemy mieli napędu na 4 koła, jakieś złe opony, to szybciej jesteśmy w stanie się zakopać, przez co po prostu nasz poziom frustracji będzie do tego stopnia rósł, że prędzej czy później ta gra nie będzie wam sprawiać frajdy, będzie was bardziej frustrować niż bawić, dlatego oczywiście na początku planowałem za daleko. Na początku planowałem właśnie tą misję wykonać, że jechałbym do magazynu, ale jak widzę, że mam tutaj kilka możliwości wykonania zadania poprzez wykorzystanie tego, co już tutaj na przyczepach jest, to postaramy się właśnie tak zrobić. Wykorzystamy najpierw to, co tutaj stoi dookoła nas. Powiem wam szczerze, że zasadniczo, jeżeli bym zaczął tą grę, to bym się starał jechać do magazynu, ale inne mapy nauczyły mnie właśnie tego, żeby starać się wykorzystywać najpierw to, co stoi dookoła, ze względu na to, że na innych mapach, na przykład Ontario było takim miejscem. Trzeba było najpierw odbudować garaż, trzeba było najpierw odbudować wszelakiego rodzaju rzeczy, żeby w ogóle można było normalnie wystartować. Z przyczepą bardzo ciekawie się jedzie, ale trzeba o tym pamiętać, że przyczepa bardzo negatywnie wpływa na siłę naszej ciężarówki. Jeżeli mamy przyczepę z ładunkiem, do tego mamy naszą ciężarówkę z ładunkiem i wpadniemy, nie daj Boże, w jakieś głębsze błoto, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że z tego błota nie wyjedziemy. Także pamiętajcie, jeżdżąc z przyczepami, starajcie się wybierać albo silne ciężarówki, albo po prostu ciężarówki, które nie zapadają się w błocie, mają opony błotne. Powiem wam, że ta ciężarówką, którą my dzisiaj właśnie jeździmy, jest jedną z pierwszych terenowych ciężarówek, którą można sobie tutaj kupić w sklepie i można sobie tutaj nią jeździć. Specjalnie wybrałem ten pojazd dzisiaj. Ja oczywiście mam wszystkie dodatki do SnowRunnera, wszystkie ciężarówki. O, widzicie, już tutaj ciężarówka zaczyna pomału słabnąć, ale okej, wiem, że jeszcze jestem w stanie tą ciężarówką tutaj bez problemu dojechać, także jest jak na razie cacy.
Mam wszystkie dodatki do SnowRunnera. Oczywiście mógłbym wybrać jakąś ciężarówkę, która była w płatnym DLC, ale te oczywiście też będę pokazywał w kolejnych filmikach. Będę tutaj naprawdę... Każdy filmik będę tu starał się zrobić inną ciężarówką, chyba że nie będzie szło inaczej, no to wtedy kilka odcinków po kolei zrobimy tym samym pojazdem, ale ogólnie chciałem wam właśnie tą ciężarówkę pokazać, żebyście wiedzieli, od jakiej ciężarówki zacząć tą grę, żeby potem nie było, kurde, droga hamowania niesamowicie długa, żebyście po prostu wiedzieli, od czego zacząć, żebyście nie mieli takich dużych problemów, jakie miałem ja z tą grą. Bo wam powiem szczerze, że frustracja w tej grze... O, ciekawe, czy ja się odwrócę z tą przyczepą. Frustracja w tej grze... O, ała! Może być naprawdę... Zaraz się tu wywrócę. Tego nie róbcie, oczywiście, jeżeli macie możliwość lepszego nawrócenia, to wykorzystajcie tą możliwość. Co ja teraz z tą przyczepą zrobię? Tą przyczepę w tym momencie sprzedam w garażu. Jesteśmy na samym początku gry, jesteśmy praktycznie bez pieniędzy, bez środków na nowe pojazdy. I dlatego wszelakiego rodzaju przyczepy, jakie mamy tutaj do naszej dyspozycji, ja osobiście zawsze sprzedaję. Z przyczep ogólnie i tak nie korzystam, chyba że wymaga tego misja. Są niektóre misje, szczególnie na innych mapach, że musimy na przykład odcinek torów przewieźć, no to wtedy potrzebujesz bardzo dużą przyczepę, no wtedy bez przyczepy nie idzie grać. Chociaż tory podejrzewam, że jeszcze mógłbym przewieźć na innym pojeździe niż przyczepa. Na dużej ciężarówce z 4 miejscami. Ale mimo to niekiedy misja wymaga przyczepy. Jeżeli tego nie ma, po prostu każdą jedną przyczepę, którą znajdę, sprzedaję, żeby mieć środki na nowe ciężarówki. Gdzie ta była ta ciężarówka z tym? A, znowu minąłem. Była tam. Jaka to jest przyczepa? Mogę się jeszcze cofnąć? A, to jest też taka... A, ta jest większa. O, to ciekawe, czy ją wyciągnę stąd. Spróbujemy. A jak nie będzie szło, to pojedziemy do magazynu. Przyczepy niekiedy są schowane właśnie w błocie. I ta przyczepa jest jeszcze większą przyczepą niż ta, co ja ciągnę. Przez co mogę mieć na początku problemy z wyciągnięciem jej z błota ze względu na to, że początek gry, nasza ciężarówka nie jest rozbudowana, nie ma mocnego, czy tam najmocniejszego silnika, nie ma terenowej skrzyni biegów. Na początku oczywiście musimy sobie jakoś poradzić tak, żeby najpierw trochę zarobić, a potem po prostu rozbudowywać nasz sprzęt, który mamy do dyspozycji. Oczywiście wszystko jest jeszcze tutaj poblokowane wraz ze wzrostem levelu, który tutaj po prostu będziemy zwiększać, będziemy tutaj praktycznie levelować. Będą odblokowywane pozostałe części do ciężarówek, które po prostu będą nam w pewnym stopniu ułatwiać rozgrywkę. Ale jak wiemy, początek gry jest zawsze trochę skomplikowany, jest zawsze trochę trudny, dlatego mniej więcej pokażę wam, jak tutaj zacząć i jak się tutaj po prostu dobrze bawić bez znanego nam wszystkim Alt F4.
Dobra, szukamy teraz przyczepę, którą mamy. Przyczepa płaska, sprzedaj, dostaniemy 3800. Oczywiście ja mam trochę pieniędzy ze względu na to, że sprzedałem ciężarówkę na autostrady z dodatku DLC, co bardzo ułatwia mi początek gry. Ile mam paliwa? Pół zbiornika. Tu jest serwisowa przyczepa, to będzie raczej do naprawy. Nie wyciągarkę? Czekaj, nie roluj się tutaj. Przyczepa jest jeszcze za daleko. Ach, w tą stronę jest za daleko, okej. Okej. Czekajcie, bo się trochę zamotałem tutaj. Chcę sprzedać po prostu tą przyczepę, żeby mieć jeszcze troszeczkę więcej kasy. O, właśnie. Mogę się tylko naprawić, ale nie mogę zatankować auta, co mnie troszeczkę martwi. Przyczepa serwisowa 6400, sprzedaj. Chciał, nie chciał, musimy jechać zatankować. No w sumie wiecie co, mogę tutaj wjechać do garażu i zatankować, nie muszę jechać na stację paliw. Holuj. Zatankowane, opuść garaż i jedziemy dalej. Włączamy oczywiście napęd na 4 koła. Tą przyczepę w sumie też mogę sprzedać, na niej też prawdopodobnie nic nie ma. Także jak widzicie sami, na sam początek gra oferuje nam kilka źródeł zdobywania kasy, przez co... Jest coś na niej? Nie ma nic na niej, ok. Przez co ułatwia to trochę w początkowej rozgrywce. Szczególnie jak nie macie jakichś dodatków DLC czy ciężarówek, które po prostu należy sprzedać. Przyczepa płaska, popatrzmy. Chyba ta pierwsza? A nie, ja muszę przyczepą wjechać, okej. Co my tu mamy teraz? O, nie mogę jej sprzedać. Usuń przyczepy. Okej. Zostawię ją na razie. Zajmiemy się nią później. Co ja chcę w tym momencie zrobić? Chcę wyciągnąć przyczepę z pustakami z poprzedniego, z tego dziwnego tutaj wyjazdu. Z tego dziwnego błotnego parkingu, co ona tam stoi. Zobaczymy, czy będę w stanie ją stamtąd wygrzebać. W sumie bardzo fajna jest ta ciężarówka, terenowa ciężarówka, można na niej założyć od razu opony błotne, ma od razu napęd na wszystkie koła, przez co bardzo dobrze sprawia się tutaj właśnie w grząskim terenie. Do tego zbiornik paliwa ma trochę mały, 240 litrów zbiornika jest, mogłoby być więcej, ale za to też nie pali ta ciężarówka nie wiadomo jakich ilości paliwa. Są ciężarówki, które tutaj tak między 15 a 20 litrów ciągną, także mogłoby być ciekawie.
Jak się tutaj zabrać do tego? Najlepiej będzie, jak wjadę tutaj tyłem. Bo nawracanie się tam na takim małym terenie może nie być zbyt fajne. O. Odkryto nową przyczepę i ją od razu zabieramy. Stoję jeszcze trochę za daleko. Mamy! Ha, teraz pytanie, czy ja ją stąd wyciągnę. Okej. To jedziemy. Okej, jestem pod wrażeniem. Szczerze mówiąc, łatwiej poszło niż myślałem. Ale to tylko właśnie dlatego, że ta ciężarówka ma napęd na wszystkie koła i ma opony błotne, co jest najważniejsze w tej grze. Ja ogólnie robię tak, że zatrzymuję ciężarówki obojętnie, czy mam DLC, czy mam ciężarówki, które znajduję tutaj w niektórych miejscach. Ciężarówki są pochowane, można je znaleźć, można je odkryć i tak dalej. Niektóre ciężarówki dostaje się w misjach. Wszystkie ciężarówki, które są typu autostrada, lądują u mnie praktycznie od razu w punkcie sprzedaży i za pieniądze, które dostaję z tych ciężarówek, kupuję sobie albo nowy sprzęt, nowe pojazdy, albo rozbudowuję pojazdy, które mam już w garażu. Także takie jest moje zdanie w tej grze, no bo ciężarówkami na autostradę, no to ciężarówki na autostradę najczęściej nie mają napędu na 4 koła i najczęściej można maksymalnie co na nich tam założyć to opony terenowe. Wprawdzie też się w miarę dobrze sprawdzają, ale jednak nie można terenowych opon porównywać z błotnymi. Co najfajniejsze jeszcze jest w SnowRunnerze, można ciężarówki sprzedawać, kupować, sprzedawać, kupować. Nie bójcie się testować ciężarówek, nie bójcie się testować, próbować sprzętu, ze względu na to, że sprzedawanie ciężarówek zawsze dostajemy tyle samo pieniędzy, co byśmy zapłacili za kupienie tej ciężarówki, czyli praktycznie tyle, ile wydamy, tyle samo dostaniemy z powrotem. Także nie bójcie się kupować ciężarówek, nie bójcie się testować ciężarówek, ponieważ im więcej sprzętu poznacie, im więcej ciężarówek będziecie mieli takich swoich ulubionych, tym po prostu gra robi więcej frajdy. Dobra, jesteśmy, mamy pustaki. O kurde, ta droga hamowania, hamulce tutaj, droga hamowania jest naprawdę bardzo długa. Pustaki, raz i dwa. Dostaliśmy $1550 i 200 punktów do naszego doświadczenia. Akceptuj. I pierwsza przeszkoda na naszej drodze jest pokonana. Tak jak ja zaczynam każdą grę, każdą nową mapę, tak będę po prostu pokazywał tutaj w tej serii Let's Play, w tej serii Zagrajmy w SnowRunner. Pierwsze co robię, to są po prostu wieże widokowe. Skautem jeżdżę i wszystkie wieże widokowe tutaj po prostu odkrywam, co już zrobiłem, ale jak widzicie, tu są jeszcze modyfikacje, tu jest samochód do zdobycia, tu jest samochód do zdobycia. Także jeszcze jest tutaj kilka rzeczy do odzyskania. Kolejną sprawą, jaką się tutaj będziemy zajmować, to są właśnie drogi, czyli przeszkody na tych głównych drogach będziemy usuwać.
Także w tym momencie będzie to też troszeczkę łatwiej tutaj z dojazdem, bo nie będę musiał się do stacji paliw tutaj przebijać przez farmę, w której już tyle razy utknąłem w błocie, że, że to się w głowie nie mieści. Także pojedziemy jeszcze tutaj do stacji paliw. Odstawię tą przyczepę, ponieważ na tej przyczepie są jeszcze 2 razy pustaki i te pustaki na pewno będziemy potrzebować w przyszłości. Także najpierw zwiat, potem odbudowa infrastruktury, żeby było po prostu łatwiej się poruszać i dopiero wtedy robię zadania kampanii. W międzyczasie po prostu robię sobie jeszcze jakieś zadania poboczne, które można tutaj odkrywać, które można tutaj zdobywać. One oczywiście dają nam doświadczenie i dają nam pieniądze, które na pewno będziemy tutaj inwestować. O, ciekawe czy tu podjadę. Jak widać duża przyczepa jest jeszcze w połowie wyładowana, a nasza ciężaróweczka to tak już ledwie zipie tu pod górkę. Jak tam spalanie? O, spalanie będzie dobre. A nie, 10 litrów. To naprawdę ta ciężarówka jest jedna z oszczędniejszych pojazdów, jakie tutaj są na początku. Także polecam wam kupno tej ciężarówki po prostu. Te ciężarówki, które dostajecie na samym początku, weźcie, sprzedajcie i kupcie sobie pierwszą od razu ciężarówkę terenową. Uwierzcie mi, na pewno nie pożałujecie tego czynu i tej decyzji. Ok, wjedźmy tu na pobocze. Ja tą przyczepę zostawię tutaj. Dobra, odłączmy ją. I w sumie będę się z wami na dzisiaj żegnał. Pierwszy odcinek byłem dość zdenerwowany przy nagrywaniu, no bo jak zwykle wiecie jak to jest. Pierwszy odcinek, no to jest odcinek najważniejszy, taki odcinek otwierający całą serię, więc byłem troszeczkę taki zestresowany podczas nagrywania, ale myślę, że i tak poszło nieźle. Bardzo mi się podobało. Nawet wykonałem tą pierwszą misję w inny sposób niż to do tej pory wykonywałem, także powiem wam szczerze, że Michigan, te zadania w Michigan w tym momencie będą nawet dla mnie czymś nowym, bo będę je po prostu wykonywał w inny sposób niż to robiłem poprzednio. Jeżeli wam się spodobał odcinek, jeżeli chcecie obejrzeć więcej ze serii SnowRunner, która będzie się regularnie pojawiać na moim kanale, zasubskrybuj, włącz powiadomienia, by nie przegapić pozostałych odcinków. I w razie czego zostaw komentarz, co byś sobie życzył tutaj od tej serii, albo co chciałbyś zobaczyć. Ja się z wami żegnam, dziękuję serdecznie za uwagę, trzymajcie się ciepło, cześć!